Hejo, z tej strony Hejta, zapraszam was do dzisiaj kolejnego odcinka. Mob Entertainment opublikowało już trzeci i ostatni film, Chapter 3, Story So Far. I tu możliwe, że w końcu dowiemy się, jaki jest antagonista Chaptera 3 i co tak naprawdę planuje prototyp albo Sawyer, bo tutaj, jak będziecie mogli się przyjrzeć, może to trochę namieszać, czy faktycznie jest to prototyp albo prawdziwy Sawyer. Playtime code security log 0, 1, 2, 7. Flow reversal triggered in gas reduction zone. Even dazed, I'm sure they must remember it all quite clearly. Experiment 1188. Catnap. With nowhere else to go and seemingly no one to turn to, there appeared only one way onward. This is where they encountered a most infuriating ally. Hey, can you hear me? I don't want you to die, so I'm gonna help you. Oh, and by the way, my name is Ali. Nice to meet you. After a short pass through the train station, our uninvited guests began their descent to Playcare, Playtime Co.'s own on-site orphanage, and Elliot's grand beacon of hope. Below, they received a key from their newfound ally, one that led directly to the still-beating heart of Playcare. The red smoke. To our guest, not all was told, but to leave, they had to redirect the gas. All that seemed left was the push of a button. Oh no! Someone killed the power. Find the building's backup generator. Good luck. The home sweet home. Once, Catnap was a fixture of this place. At night, it was his red smoke that lulled the many children into slumber, but now it had become a nightmare. Trust is a funny thing. It can often be earned or broken in but an instant. But what we make of those who've broken that trust is a very individual viewpoint. No! Let go! They didn't do anything wrong! Listen, I'm not your enemy. But I can't just let you leave. I need you. So we can get revenge on those monsters who've tortured you. Who've tortured us. Power restored to the console, the master battery in hand, the finish line. I'm sure that's how it must have felt. The human mind is fascinating. Each wants to believe in its own sense of significance. Many live their whole life in ignorance of the truth. That's really their weak. But in a corner, sometimes we reveal ourselves as something more. And our intruder, they're something special indeed. Which inevitably brings everything back to our dear old Poppy. And with her was the truth. Came back because of your co-workers. This is your answer. We called it the Hour of Joy. The guilty, the innocent, didn't matter. The experiments killed everyone. Soon as we reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? All right. We need to be cautious. There's something... No! Lizzie! Which brings us to now, doesn't it? Down they come, like lambs to the slaughter.
Otóż po obejrzeniu wiemy już, że Dr. Sawyer to tak naprawdę nie gracz, ani że to nie gracz właśnie opowiada historię o nas, bo niektórzy też mieli takie teorie, że to my opowiadamy o swojej przygodach i to generalnie jesteśmy my, czyli Dr. Sawyer, albo ktoś po prostu nie skumał, że to jest Dr. Sawyer ale wszystko można wybaczyć. Dodatkowo dowodem na to jest to, że nazywa nas intruzem oraz mówi, że my jesteśmy wyjątkowi, że rzeczywiście jesteśmy wyjątkowi lub mamy coś wyjątkowego. But in a corner, sometimes we reveal ourselves as something more. And our intruder, they're something special indeed. Dodatkowo możemy się dowiedzieć, że Harry Sawyer, albo to jest też prototyp, który podszywa się pod Harry Sawyera, mówi, że mamy natrętnego towarzysza / kompana, który generalnie właśnie tak o nim powiedział, o Olim. This is where they encountered a most infuriating ally. I właśnie o nim się wtedy wysławiał, więc to mogłoby właśnie udowodnić, że prototyp to nie jest właśnie Oli. Albo mówił to Dr. Sawyer, nie wiedząc o tym, że Oli to prototyp i tak w ogóle w kółko koło Macieju, prawda? Na końcu mamy coś takiego właśnie jak pokazanie nam monitorów. Mnie się to z jednym pokojem kojarzy i mamy tutaj monitory, że ktoś patrzy na nas przez kamery. W tej chwili mogę powiedzieć, bo ani razu głos Harry Sawyera, ani podczas śmiechu, ani podczas gadania o naszej wyprawie nie zekształcił się, nie przerwał się, nie zdesynchronizował się, nie zepsuł się tak jak prototyp ma to w sobie, że manipuluje głosami i że może przybierać kogoś głosy faktycznie, ale nie wiemy, czy na 100% może przez cały czas naśladować kogoś głos, bo jak pamiętamy nazywa się prototyp. Prototyp, nazwa nie wzięła się odnikąd. Mówią o nim, że jest idealny, jak dla mnie to jego nazwa sama mówi, że nie jest jednak idealny. Co mnie dodatkowo zdziwiło w tym filmie, to to, że ani troszkę nie usłyszeliśmy, ani nie zobaczyliśmy Dog Day'a czy Miss Delay, którzy też byli ważni dla tego chaptera, bo mniej lub więcej uciekaliśmy przed nimi i mieli oni kontakt lub styczność z Catnapem albo samym prototypem. Jednakże Harry Sawyer nic o nich totalnie nie mówi oraz tylko kawałek jesteśmy tak naprawdę u Miss Delay, kiedy włączamy generator. Jej nawet nie ma. Tam z drzwi, gdzie powinna wyjść, co są otwarte w ogóle, tam nikogo nie ma. But what we make of those who've broken that. Drugą kwestią jest na przykład pokazanie nam The Hour of Joy na nowo, gdzie znowu widzimy najpierw Huggy Wuggy, Mommy Longlegs, jakieś mniejsze potwory, możliwe, że Crittersy oraz Kissy Missy, jak uciekają i innych pracowników. To jest też dziwne, że pokazują nam tak naprawdę możliwe, że kolejność tych postaci. Możliwe, że pierwszy był właśnie Huggy Wuggy, drugi była Mommy Longlegs, trzeci było właśnie, nie wiem, czy Mini Huggies, czy Crittersy, bo jeżeli to by pokazywało Crittersy, to na przykład mogłoby to odwzorowywać Dog Day'a i Catnapa, że na przykład z nimi się rozprawiliśmy, chociaż, że na przykładzie Dog Day nie umarł, chyba, że chodziło im właśnie o mini Crittersy, które weszły do Dog Day'a i wtedy mogło to na przykład to pokazywać, że właśnie o to chodziło. Czwarty to jest właśnie Kissy Missy, bo nie wiadomo, co się z nią stało. Czy ona nie żyje, czy została porwana, czy została zjedzona, czy ciul wie co jeszcze innego. Jeżeli chodzi o kody, kodów tu praktycznie już nie ma. Nie wiem dlaczego twórcy nie wydali ani jednego kodu, prócz dwoma. Na samym końcu, kiedy oddala nam się kamera, oddalający się od ekranu kamerę, widzimy binarny kod, dwa binarne kody. Jeden długi, bardzo długi, a drugi bardzo króciutki na dole. Ten kod sobie przeskanowałem, weszłem sobie na binary kod i tylko, że te właśnie kod nie dawał nic. Chodzi o to, że tutaj zastosowany został binarny kod, ale żeby go rozszyfrować, trzeba go dać na obrazek. I kiedy już to zrobiłem, wyświetlił się właśnie kod QR, który generalnie przedstawia nam odwróconą wiadomość, którego na początku możemy nie wiedzieć, o co w ogóle chodzi, co to w ogóle jest, ale kiedy sobie odwróciłem tą wiadomość, to wyszło nam For we have already met. I teraz, kiedy połączymy wszystkie kody z innych filmów Story So Far, wyjdzie nam. Na filcowych stopach i z zapartym tchem sen jest coraz bliżej. Nad ścieżkami, które stają się czyste,
lecz nie boję się śmierci, bo już się spotkaliśmy. Czyli już się spotkaliśmy lub też mieliśmy możliwość spotkania się. O kogo może tu chodzić? Było bardzo dużo postaci, którymi się spotkaliśmy. Było właśnie te wszystkie potwory. Możliwe, że może ta wiadomość mówi o Katnapie. Możliwe jest, że on nie zginął od prototypu, tylko on go uratował i teraz połączy Katnapa i Dogdeya w jedno monstrum, bo oboje nas widzieli, ale jeden żyje, a drugi nie wiadomo. Wszystkiego dowiemy się 30 września i mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Ja byłem Hejtas, zapraszam was do następnych odcinków. Żegnam się z wami bardzo serdecznie. Cześć!